It's a good beginning of the new road in your life. Yeah, thank you. Good job. Witam Państwa bardzo serdecznie z Sierra Leone. Godziny popołudniowe, czas na relaks, czas na odcinek z kierownikiem. I dość ciekawy będzie temat, ponieważ moja koleżanka Edwarda bierze ślub. Ale jak to działa? Jutro jest spotkanie, przyjeżdżają dwie rodziny, pana młodego i pani młodej, i będą rozmawiać, czy wydadzą córkę, czy wydadzą syna za córkę i syna. W sensie będą rozmawiać, pertraktować. Syn musi kupić tą córkę, czyli to są takie ala zaręczyny rodzinne. I moja kumpela Edwarda najpierw musi ogarnąć fryzurę na jutro. Więc powiem wam, że no to tam jest przygotowań cała masa, ale tym wszystkim zajmuje się rodzina. Ale w ogóle trafiłem, nie wiadomo jak w ogóle. To jest niesamowity zaszczyt, żeby być na takim wydarzeniu. Wchodzimy do środka. Tutaj możecie, moi drodzy, menadżer. This is Edwarda. Hello. Edwarda is gonna be a wife. Exactly, but first we need to manage this. Yes. Beautiful hair. On Genesis Saloon. Yes, the guys from saloon. Dziewczyny tutaj ogarniają i będziemy... Tak. Trochę obetniemy. No! Słuchajcie, Edwarda jest super inteligentną, fajną dziewczyną. Zobaczcie, jak dziewczyny rozplątują, i to nie jest takie proste. Zobaczcie, jak te warkoczyki są posplątywane tutaj. Więc... no, ale posplątywane. O kurczę. Zobaczcie, jak dziewczyny to świetnie robią, szybciutko. Sytuacja taka, że będziemy mieć tutaj masaż, ogarnęliśmy masaż stóp, bo tutaj takie rzeczy proponują, oferują, więc jedziemy z tematem. Tutaj, moi drodzy, pierwszy raz w życiu u kierownika jest robiony pedicure. Pedicure to chyba u stóp, nie? Pierwszy raz w życiu właśnie w Sierra Leone, moi drodzy. No będzie stopa dopieszczona. Masaż, moi drodzy, powiem wam, że pani naprawdę świetnie ogarnia temat. Jestem tak zrelaksowany, że normalnie bym poszedł już spać. Możecie nie wierzyć albo też wierzyć, że jestem szczęściarzem. A mianowicie dzisiaj wraz z Edwardą idę na spotkanie dwóch rodzin. Spotkanie rodziny pana młodego i spotkanie rodziny pani młodej. I to jest coś na zasadzie nie zaręczyny już były. To jest coś na takiej zasadzie, że dwie rodziny dochodzą do konsensusu, że zgadzają się na to, żeby ich dzieci wzięły ze sobą ślub. No i później się zaczyna cała lawina tradycyjnego przygotowywania wszystkiego po kolei. Opowiem wam jeszcze w trakcie, o co w tym wszystkim chodzi. Tyle, ile udało mi się dowiedzieć, ale powiem wam, że jest naprawdę to tak ciekawe i normalnie moja głowa nie jest w stanie niektórych momentów zaakceptować poniekąd i zrozumieć. No ale sami zobaczycie. To będzie dość ciekawe doświadczenie. To będzie fantastyczne doświadczenie. Więc proszę zostać dłużej. Kierownik już ubrany, koszula, spodnie garniturowe takie, ale takie na 3/4 nagawki. Proszę zobaczyć, bo tylko taki rozmiar był. Oni wszyscy tacy jacyś mali są. No więc trochę tutaj jest takie fancy. Głupi będzie pytał, o co chodzi, mądry nie zapyta. Pomyśli, że tak ma być. O, i już. Dzisiaj ta pani, Edwarda. Hello. Today arrangement. Yes. A little bit stress? Yes, very stressed. Super dziewczyna, naprawdę, jedziemy. Teraz jedziemy z Zećką do domu jej rodzinnego i Ećka będzie się spotykać właśnie, tam będzie spotkanie dwóch rodzin na szczycie. Mówi do Ećki, że jak będzie wojna, to ładujemy. No jestem z nią w razie czego. Tutaj jest kuzynka
córka Ećki brata. Ja to jeszcze tak powiem, tylko patrząc tutaj na Edwardy rękę, tutaj ją wytłumaczę, że widzicie 3 kreseczki, one zostały zrobione 3 lata temu i one mają ochronić Edwardę od pająków, złych ludzi i mają ochronić i ochronić od pająków. O, jeszcze Mareczek z Polski tutaj. Dobra, słuchajcie, ja to muszę wszystko po kolei robić. Tutaj wchodzimy teraz do kościoła odebrać jedzonko, ale muszą mi przedstawić, bo to wiecie, można w nosa dostać. Food is egusi soup. What is this? Egusi. This one is no, it's fufu. Give me the card, The flavor? Pounded yam. Yes. Yam. Yam? What? What is this? Yes. It's Yam. pounded yam. Pounded yam. Well, give me the box. Yam. Pounded yam. 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 Wait, Like potato. Yes, but the big. Yamy. Tutaj mamy. Look at it. This looks This is very what nice. we prepared. Fufu. Yes. Mother Africa fufu. Okej, dobra. W proszku jakiś jam. Tutaj kurczak. Open the chicken. What is this? Egusi. 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 Yes. Ja z dziewczynami, wow, nieźle. A to jest egusi? Yes. Fish? Yes. Fish. And this is also fish? Yes. Meat. 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 Goat's meat. Goat meat. Yeah. Spicy? Yes. Very spicy. Did not drop it. Guys, for all city, a lot of... Wow, the huge spoon. Taką łyżką, jakby ktoś dostał w oko. Wow. Jollof rice in Africa. It's a lot of rice. Słuchajcie, no, wszyscy byśmy się najedli na kanale. Jedzenie jest nieodłącznym elementem kultury. Każdego wydarzenia, dużego czy małego, jedzenie łączy ludzi, jedzenie spaja. Ale it's very difficult. Very difficult. Tam pani walczy z ryżem. To jest kuchnia przykościelna. Kierownik jam miesza. Ale ciężko się to miesza. Czekajcie, bo jeszcze wywalę. O, szefowo. No. I will destroy, I don't want to destroy this. Słuchajcie, tutaj tak wygląda nowy kościółek tutaj ogólnie. I zbierają pieniążki na to, żeby ten kościółek odbudować. Tutaj jest bardzo dużo kościołów, moi drodzy. Oczywiście kierownik za ambonę zaraz wbija. I tutaj przemówienie mógłby odwalić. Uwaga. Tutaj za posesją ktoś się chowa. Widać cię. Czarini. Yes, 2 of them. At the time, my brother in the life. Now also my brother. Yes. Rodzinka i znajomi się schodzą pomału, a ja tutaj wychodzę, żeby wam pokazać troszkę dzielnię. Jest to dzielnica, powiedziałbym, dla ludzi średnio zamożnych i zamożnych, no i w sensie może inaczej, dla zamożnych, nie? No nie ma co tutaj mówić, średnio zamożnych. Sierra Leone, średnio zamożni, no ciężko tutaj średnio zamożną grupę wytypować. Dla bogatszych, tak bym to określił, ale zwróćcie uwagę, czym się charakteryzuje. Zobaczcie, że gdzie nie spojrzysz, no to wszędzie jest drut kolczasty naszpikowany szkłem, żeby delikwent majtki zostawił na tym drucie kolczastym. No, to pokazuje, że te rabunkowe napady na te domostwa to są powszechne i najgorzej było w momencie, kiedy już zakończyła się wojna. Ludzie po prostu nie mieli kompletnie pieniędzy. No i właśnie Edwarda powiedziała, że wtedy po 2002 roku najbardziej te napady były powszechne przez tak 10 lat. Teraz powiedział, że już jest mniej. A tutaj jest nasz koleżka Eliasz. Hello, bro. How are you doing? This is traditional. Yeah, this is a symbol of our country, which is green, white and blue. Oh, yeah, I know. So beautiful. Zobaczcie, jak pięknie gościu wygląda. This is Sierra Leone. White and blue symbolize Ale super wygląda. You looks great. So I think you want to know the meaning of the green, white and blue. Yeah. The green is for agriculture, it symbolizes agriculture. The blue is for the sea. Then the white symbolizes peace. Peace in Sierra Leone. Zobaczcie, czaruśki. No i teraz co? Wyszły z domu i nie wiadomo, co się dzieje, co? Czarunita.
3 metry od kierownika. Co, wyszła teraz i nie są w stanie wrócić. Wygonili na podwórko. Ale jaja. No badajcie, Czarunita idzie wąchać kierownika. Ale jaja. Czarunita. Nie wąchamy? No ile? Już nie stój, nie wąchaj. Kostkę mi obwąchuje teraz. Teraz druga. Okay, I will move. Because I am scared about the dogs. Czarunita. Ty mówisz, że uciekam, bo się boję psów, ty. Tak z Czarunita. A to jest Czarek. Koleżka z parlamentu dzwonił do tej babeczki. Od, wiecie, od wkroczenia do Liberii, od wizy i niestety nic mu się nie udało zdziałać. Gość, który jest odpowiedzialny za obcokrajowców w parlamencie, w ogóle nie miał siły przebicia. Dziwne, no nic, będę musiał zapłacić hajs i posmarować grubo jeszcze. I to może przejść. I to musi przejść. Co to pika, ty? C4? Zaraz ten wypali. Słuchajcie, wszyscy umówieni na 5, jest 6:24, przyszło 6 osób. To jest żyćko. My tutaj z Eliaszem sobie ładujemy, już ten zbijamy cheersy. O, ktoś stuka? Kogoś idę wpuścić. Ty, kierownik za odźwiernego robi. Muszę wyłączyć, bo nie mam pozwolenia, żeby ich kręcić wszystkich. Hello, we're waiting for you, come on. Good, how are you? Good, very good. Yeah, you're late. Come on, good evening. Very good. Come on, we're waiting for you guys. What's your name? Veronica. Nice, so you're a sister of the Edzia. Nice, cool. Zobaczcie, pijemy sobie tutaj z Eliaszem, piliśmy kolę i w pewnym momencie Eliasz bierze, wypił kolę i wyrzucił. Ja mówię, Eliasz, nie można, nie? Nie można, bo kurczę zanieczyszczasz środowisko. A Eliasz do mnie mówi, czekaj, ja ci zaraz wytłumaczę, o co w tym chodzi. Jak ktoś będzie jechał i zobaczy puszki, a zbiera puszki, no to je podniesie, weźmie do torby i później je sprzeda. So this is good for people. Exactly. The people, they can collect and make money through it. There are some people, they normally used to take it for them to have their daily survival, because they take it and go with it and sell it. They normally used to make pot with it. They turn it to aluminium. Congratulations. But if I pour it inside here now, then the person come around, he will not see it. But if I leave it here, he will take it and go and sell it. At the end of the day, he also have his own survival. W takich domostwach są strażnicy i zobaczcie, jak wymyślił ktoś, że nie można stukać w bramę, tylko trzeba zadzwonić i taki strażnik sobie gdzieś tam kima, odbiera, pyta się po co, dlaczego i jak długo. I dopiero jak się dogada przez telefon, to przychodzi i otwiera. Ale z drugiej strony też jakby ktoś zapukał i albo by wlazł sam, no to tam psy są też, czarki, to by poszarpały skarpetę. No, wyższy poziom, powiedziałbym, management zarządzania. Teraz jest poważna chwila. Jesteśmy z całą rodziną. Tutaj będą sobie właśnie cała rodzinka będzie rozmawiać. Tutaj mamy połączenie też z kimś na Skype'ie, więc jest grubsza akcja. No i mam pozwolenie tego, żeby kręcić, pokazać wam, uchylić troszkę takiego rąbka, powiedziałbym, tajemnicy. To nie jest tak, że każdy może zobaczyć, co w takim miejscu się dzieje. Zobaczcie, teraz wam troszkę pokażę, jak trwają pertraktacje, w sensie rozmowy rodziny z rodziną. Nie mogę wam wszystkiego pokazać, ponieważ jest to bardzo prywatna część życia Eduardy i jej rodziny. Dobra? Ale zobaczcie, nie udało się głośnika zmontować, więc trochę jest cicho. Ale zobaczcie, jaka powaga panuje. W ogóle nie mam możliwości na jakieś śmieszki czy coś w ten deseń. Oczywiście też są wysoko postawione osoby, więc to też nadaje takiego, powiedziałbym, kolorytu, powagi. Wszyscy tutaj siedzą z rodziny. Tam pozostali członkowie połączeni na Zoomie albo na Skype'ie ze Stanów czy z innych części świata. No i właśnie tak to przebiega. The most important thing is that follow. Yes, mommy, I want. Mistrzyni.
I say the letter they accept now, we they write to the family. I know. Yeah, so this letter, the papa write by Tamba Selu, Tamba Selu. Officially, congratulations, madam. It's good beginning of the new road in your life. Yeah, thank you. Good job. Good job. Good job. Tutaj jeszcze podpisują dokumenty. No i po stresie w sumie każdy pogadał do swojego członka rodziny i powiem wam, że no pikuś. No niby było tak, wiecie, powiedziałbym gesto, ale wszystko ładnie ugadane. Takie spotkanie rodzinne, w którym po prostu wszyscy mówią, że się zgadzają, albo się nie zgadzają, albo na przykład takie mają ogólnie argumenty przeciwko, co można by było naprawić, co trzeba pogadać, no więc to tak mniej więcej wygląda. Pojedli, popili, namówili się i co? I jedziemy do domu. Też musicie wiedzieć, że w tradycji, kiedy moja koleżanka już wyjdzie za mąż, teraz już jest zabukowana, czyli już nikt nie może jej złożyć propozycji za mąż pójścia, ale w momencie, kiedy już wyjdzie za mąż, to wyobraźcie sobie, że musi wymienić całą garderobę. Garderoba singielki odchodzi w niepamięć, ubrania da osobom potrzebującym bądź komuś z rodziny, a musi sobie ogarnąć nową odzież, która będzie dedykowana tylko i wyłącznie dla mężatki. Ciekawe, nie? Bardzo. Ja się aż zdziwiłem. Mówię do niej tak, po kierowniczemu, czy nie można przeskoczyć tego rytuału? Ona mówi, że jak się przeskoczy, no to nie będzie to w pełni prawny, tak jakby tradycyjnie ślub. Że każdy punkt musi zostać po prostu spełniony, tak żeby rodzina to zaakceptowała i żeby była dumna. Tradycja. Witam szanownych państwa z klatki tutaj Eduardy. Wstaliśmy, zjedliśmy i teraz lecę do ambasady. No niestety zapłacić kolejne 50 Dolce Gabbana. Good morning. Zapłacić kolejne, good morning bro, Dolce Gabbana, żeby przyspieszyć wizę, bo jeżeli tego nie zrobię, no to 7 dni jestem uwalony tutaj w kapitalu, w stolicy, a nie chcę tego, bo tutaj wiecie, ja nie jestem człowiekiem, który lubi miasta. Tutaj jest w ogóle szkoła, kościółek i szkoła i tutaj moja kumpela mieszka przy samiutkiej szkole, więc jak z rana wstaję, to moi drodzy, słyszę jak dzieci się uczą w szkole matematyki, angielskiego. Dobra, jedziemy. This is my angel. Eduardo, Eliasz, ja mówię na niego Eliasz. How are you today? Yeah, good. So this is machine of the Eliasz i z Eliaszem ładujemy tam w nich jak w masło. Myślicie, że to jest takie proste, żeby ogarnąć temat? Żeby w ogóle ogarnąć temat, zacząć ogarniać temat, trzeba znaleźć najpierw paliwo. Bo to nie jest tak, że wiecie, paliwo jest tutaj wszędzie. Tu musisz szukać, jedziesz i szukasz. Szukasz, wypatrujesz, czy ktoś sprzedaje jakąś buteleczkę paliwa, litr, 2, 3 litry. No jak złapiemy, to 3 litry zalejemy tutaj koleżce, żeby można było spokojnie, wiecie, przemieszczać się tutaj po mieście. This is your place? No, you can go inside. Dzięki pozwoleniu Eliasza kręcę ten film i to jest normalny dom, taki wiecie, taki konkretny dom, w którym wynajmują bogatsi ludzie. Tu pokazuję od tyłu, a tutaj na tyłach, jak ktoś ma mniej pieniędzy, no to niestety mieszka w takich tych. To jest miejscowa Eliasza, bardzo podobna do tego koleżki Keep Your Clothes, koleżki, z którego poznaliśmy w Senegalu. O, be careful. W Senegalu. Nice, small but nice. Jest gdzie spać, jest the mosquito nest from the mosquito. Yeah, it's nice. I taki ma malutki pokoik, żeby po prostu można było gdzieś sobie kimać. Tutaj rzecz jasna pewnie studnia, więc widzicie, każdy... A nie, tu nie ma nic. A tutaj jest kurek.
No więc ten wielki dom jest podzielony po prostu na apartamenty, żeby można było też mieszkać. No to już bardziej ekskluzywnie tutaj Eliasz właśnie tłumaczy. Zapytajmy Eliasza, ile płaci za ten pokój. How much did you pay for this room? It's up to 1,500,000. 1,500,000. Let's say like close to $100. $100. Yeah. You pay for this for the whole year. for all year? Yeah, for the whole year for 12 months. $100 Yeah. for Go inside and watch. Yeah. Słuchajcie, a to trochę mnie zaskoczył, bo myślałem, że co mi za miesiąc płaci $100. Czyli on płaci za cały rok 470 zł za tą budkę. Za tą budkę. Czyli tutaj jest łóżko, tu jest jakiś ogólnie ten półeczka, nie będę dalej wchodził, ale posprzątać by się przydało. Nie tego, nie. Więc dobra cena, warunki takie sobie. Nie no, it's okay, bro. Come and watch here parts. It's okay. In case setting is pan. A, tutaj jest blacha, no taka ten. Tutaj ma tego, kalendarz. Calendar of my pastor, my bishop. A, właśnie. No tutaj Eliasz jest chrześcijaninem, powiedziałbym. Biblię to w małym paluszku recytuję i powiem wam, że nie jednego by nawrócił swoją wiedzą. No widzicie jakie warunki, nie? No ale ciasno, ciasne, ale własne, nie? Tak można powiedzieć. Jest zawsze gdzie wrócić. This is my Bible. I love Jesus. Oh, you have Bible. Yeah. Zobaczcie, wszystkie Tell psalmy. people about Jesus. Jesus Yeah. love them. In case you have friends that want to help me, life is not easy for us here in Sierra Leone. We ride Okada to survive. Trzeba też zaznaczyć, że takie warunki to dość powszechna sprawa i jakby się chciało każdemu pomóc, no to powiem wam, że człowiek by musiał tylko i wyłącznie skupić się tutaj na pomaganiu i generowaniu przychodu po to, żeby tylko właśnie wspierać tych ludzi. Ale pamiętajcie, zastanawiam się, teraz dajemy Eliaszowi dużo pieniędzy. Dajemy Eliaszowi możliwość mieszkania w dobrym domu. Ale to i tak nic nie zmieni, bo to jest marchewka, to nie jest wędka. Eliasz sobie mieszka, dopóki się pieniądze nie skończą i tyle. Bo tak na dobrą sprawę chodzi o to, żeby ten człowiek był w stanie wygenerować pieniądze i poprawić swój byt. O to chodzi w pomaganiu. A nie na takim na zasadzie dostałem i teraz pożyję, a później zobaczymy. Może ktoś znowu się znajdzie, kto pomoże. Paliwko sprzedają. Just an advert. A, okej. Paliwko sprzedają za 23, czyli mają 2000 przebitki niż normalnie. Tutaj koleżce zalejemy trochę więcej i lecimy na wizytację do ambasady, ogarnąć temat, posmarować. Kierownik wam powie jedno. Niestety muszę powiedzieć, że głowy tutejszych ludzi nie są po prostu przystosowane do naszych warunków, ponieważ oni tak jakby nie potrafią kalkulować, liczyć i szanować pieniądza. Po prostu. Serio. A to jest bardzo ważne, żeby można było egzystować w naszych warunkach. I tyle kierownik ma na ten temat. Moi drodzy, będziemy się pomalutku żegnać, a może nawet bardzo szybko się żegnać. Ten odcinek będzie już zakończony, ponieważ nie ma już większej przestrzeni na to, żeby zrobić dłuższy odcinek. Moi kochani, serdeczne pozdrowienia z Sierra Leone od kierownika. Ślad węglowy mile widziany. Proszę pogłaskać pulpety, czyli koty, i czarki, czyli psy, oraz czarkinie, czyli wsiulki, suczki. Właśnie, moi drodzy, jadę ogarnąć wizę. Co będzie? Zobaczycie w kolejnym odcinku. Proszę zasubskrybować, żeby nie przegapić nowego odcinka, a tymczasem lecimy z Eliaszem ogarniać tematy. Czołem, puszeczki z rosołem. Elo!